Witajcie w Gospodarczej Lupie z Markiem Meissnerem. W dzisiejszym odcinku Marek rozbierze na czynniki pierwsze gospodarczą część wywiadu Putina z Kisielewem. Rosja opuszcza Europę, planuje być mocarstwem azjatyckim. Chiny zacieśniają współpracę ze Szwajcarią, konferencja pokojowa i gospodarcza. Irańscy ekonomiści mówią: my nie zarabiamy na tej wojnie Rosji, po co to robić? Rosyjska emigracja do południowej Ameryki, a na koniec 12 prawd o rosyjskiej ekonomii. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i prowadzący Marek Meissner. Witamy. Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu. Tak. Dzisiaj dosyć dużo tematów, wszystkie ciekawe. Dziękujemy, słuchajcie, że tak ostatnio aktywnie promujecie nasze programy, wspieracie nasz kanał, jak i również Lupę Gospodarczą Marka. Tutaj pojawili się nowi patroni. Dziękujemy ślicznie wszystkim osobom, które wspierają nasz format. Zapraszamy oczywiście do współpracy, do tego, żebyście pomagali tworzyć nam nasze treści, wysyłali komentarze, sugestie, a my dzisiaj zaczynamy. Zaczynamy od pytania, zanim przejdziemy do tych tematów, ponieważ jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie, to jeden statek Rosjanie mają mniej. I co ciekawe, nie jest to okręt, a no właśnie, trawler. Trawler. Bardzo specyficzna historia. Otóż Gennadij Łobow, trawler był zatonął. No, był zatonął na skutek eksplozji. No oczywiście tutaj całe mnóstwo informacji, tak jest, całe mnóstwo informacji od zbyt dużej ilości grochówki, aż po minę z czasów II wojny światowej, ale tutaj sprawa jest o wiele ciekawsza. Jeżeli ktoś słyszał o czymś takim jak trawlery wietnamskie, to było w czasach wojny wietnamskiej, wysyłali Rosjanie na pozycje bliskie flocie amerykańskiej trawlery, które rzekomo łowiły ryby. W rzeczywistości to były okręty wre, zakamuflowane jako trawlery i niejednokrotnie przewożące materiały eksplozywne, niejednokrotnie, a przynajmniej kilkukrotnie złapano te trawlery na stawianiu min i sytuacja potem wyglądała tak, że był osobisty telefon od Johnsona na Kreml z okrzykiem, że jeszcze jedna taka historia, jeżeli zostanie znaleziona jeszcze jedna mina, to te trawlery będą zatapiane bez ostrzeżenia. No i stawianie min się skończyło, ale śledzenie nie. No i czyli teraz... poczekaj, chcesz mi powiedzieć, że to nie trawler, tylko trałowiec i nie zdejmował min, tylko być może je rozkładał? Być może chłopcy bawili się z nowym urządzeniem, o czym takie ploteczki tutaj krążą, do przerywania kabli podmorskich. No i jakoś tak nieszczęśliwie się wybawili. Że urządzenie zadziałało nie w wodzie, tylko na pokładzie i zrobiło dużą dziurę, w związku z tym było duże boom. No, znając historię słynnego okrętu podwodnego Kursk i gorącej jazdy torpedy szkwał w przedziale bojowym, to ja bym się nie zdziwił. Zwłaszcza, że była to torpeda superhydrokinetyczna, hipersoniczna i w ogóle a jednak. No więc tutaj to prawdopodobne, ta przyczyna jest bardzo prawdopodobna, że Gennadij Łobow nie był w ogóle trawlerem, to od tego trzeba zacząć. No oczywiście będą zupełnie inne informacje, że zatonął na minie, no oczywiście będą też informacje, że Amerykanie go zatopili, w ogóle Zachód go zatopił, kolektywny, no ale prawdopodobnie prawda wygląda, że Rosjanie zabrali się za odgrzebywanie trawlerów wietnamskich, no i jakoś im nie wyszło. A przy okazji ta hipoteza tłumaczy jedną rzecz. Jakim cudem były przerywane kable podmorskie, zwłaszcza te z Helsinek, chociaż na tej trasie nie widziano ani jednego rosyjskiego okrętu wojennego? No nie musiał być. Wystarczył trawler.
No tak, tak. Ciekawa hipoteza. Na pewno bliższa prawdzie, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby statek rybacki przewoził, no skoro eksplozja, no coś tam musiało wybuchnąć, a nie sądzę, żeby był statek rybacki atakowany, no bo teraz pytanie przez kogo. Wszystko wskazuje, że faktycznie jakiś samozapłon nastąpił i jakieś materiały wybuchowe były przewożone i to w dużej ilości, no bo mamy rannych i zabitych, tak? Zabitych, dokładnie. Członków załogi. Wiemy, że jedna osoba zginęła i kilka osób jest w stanie ciężkim, a więc... Dokładnie, no. Więc to jest prawdopodobne, a tutaj jeszcze tego typu historia, że to może wyjaśniać na przykład udział tego typu okręcików, może wyjaśniać to dziwne przerwanie magistrali gazowej do Tallina. To też mogło tak się zdarzyć, bo ta magistrala gazowa jest rozpruta na długości kilkunastu metrów. Wszystko wskazuje na działanie z zewnątrz, nie wewnątrz, bo ponieważ krawędzie są wywinięte do środka, a nie na zewnątrz. Tak jak przy każdym wybuchu z przyłożoną substancją wybuchową, więc no cóż, tak to mniej więcej wygląda i tak to wyglądać może. Ja bym obserwował, czy marynarze, czy to dostaną ordery pośmiertnie, czy nie. Jak dostaną ordery, to możemy tutaj podejrzewać, że jednak to był zakamuflowany okręt, że tak powiem. Jeżeli chłopaki należeli do któregoś z zarządów GRU, to mogą dostać te ordery tak jak dostają niektórzy pracownicy CIA. To znaczy na tajnej ceremonii orderu nie wolno ujawniać na przykład 20 lat potem, że się dostało. No, okay. No i na przykład 20 lat potem ujawnili niektórzy nasi wywiadowcy, których oczywiście podejrzewano o Bóg wie co, że mają ordery od CIA. No jakoś to dziwne, ale jakoś plotki o tym, że pracują dla Rosjan nie ucichły, czyli niektórzy się w ogóle nigdy nic nie nauczą i nie nauczyli. Ale wróćmy do naszych rosyjskich baranów. Czyli był wywiad. Był wywiad Kiselewa z Putinem. Ten wywiad był dla Rosja Pierwaja i RIA Nowosti i on był nagrywany przed wyborami, ale ukazał się już po. Czyli oznaczało, że Putin sobie szykował pewnego rodzaju program powyborczy i on ten program powyborczy już chciał przedstawić. No więc, Pawle i drodzy słuchacze, jaka jest recepta na dobry horror? Hitchcocka. Najpierw następuje trzęsienie ziemi, a potem napięcie rośnie. Z tej samej zasady wyszedł Władimir Władimirowicz, który stwierdził w pierwszych zdaniach, że gospodarka Rosji rośnie, fakt potwierdzony przez międzynarodowe organizacje gospodarcze i finansowe. Wyprzedziliśmy Niemcy pod względem parytetu siły nabywczej, a nasza gospodarka zajmuje obecnie 5. miejsce na świecie. Dobra, słyszeliśmy to, ale teraz pada następne zdanie. Mamy wszelkie szanse, by zająć miejsce Japonii i stać się 4. gospodarką świata. Skoro tak, no to jedziemy. Jeżeli tak, to troszeczkę przeanalizujmy. Zaczyna Putin. Putin powiedział, że Rosja musi popracować nad efektywnością i innowacyjnością gospodarki. Musimy zwiększyć innowacyjny element gospodarki i gęstość robotyzacji. Konieczne jest posiadanie 1000 robotów na 10 000 pracowników. Wydaje mi się, że tak jest w przypadku Japonii. No to rzeczywistość. W Rosji na 10 000 pracowników przypada 6 robotów. 6. Żeby to dogonić, w takim razie potrzeba zaledwie 99,4 robotów. W 2019 roku, jeszcze przed poważnymi sankcjami ograniczającymi dostaw urządzeń automatycznych i zrobotyzowanych, Rosja instalowała 1400 robotów rocznie, przy czym 70% tych robotów instalowane było w firmach zachodnich lub oddziałach firm zachodnich.
Natomiast z pozostałych 30%, 80% lądowało gdzie? Zagadka, Pawle? Nie wiem. W rosyjskim przemyśle zbrojeniowym. Bardzo proste. Więc co zostało dla cywilnego rynku, te roboty rosyjskiego, spółek Skarbu Państwa, tak zwanych rosyjskich? 10%. 10%, czyli 140 robotów rocznie. Różnego typu. No cóż, to znaczy nawet mniej, bo tam jeszcze trzeba odjąć te 60%, czyli to byłoby zaraz, policzmy 10% z 40%. No z 70 chyba nawet, tam było 70. Nieważne, w każdym razie to 10% z 40%, mniej więcej. No ale jedna rzecz, bo mnie tutaj zastanawia, bo tutaj jest wskazywane faktycznie, bo to tam Białostow, te takie, że czwarta potęga i te nakłady na socjal umożliwią, tak, Jak wiadomo, Niemcy wyrosły na czwartą potęgę świata na socjalu. Tak. I w 2022 to mamy rekord, jeżeli chodzi o spadek wydajności w Rosji, 3,6. Oni się chwalą, że w sumie dzięki przemysłowi zbrojeniowemu w 2023 powrócili na ścieżkę 1,7, natomiast patrząc na COVID, gdzie im też wydajność spadała, no to spadła, znaczy oni jeszcze nie dogonili tego 2018 roku. Nie. A żebyście jak gdyby zrozumieli, bo tak, z jednej strony roboty to jest jedna rzecz, natomiast wydajność w stosunku do Niemiec czy Francji w Rosji jest dwukrotnie niższa. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest tak 2,5 razy. Teraz widzisz, dlaczego ty mówisz, dlaczego 2022 spadła? Otóż dlatego, nawet nie dlatego, że tutaj mieliśmy dziką mobilizację, ona się bardzo przyczyniła, ale jak stwierdzili, co po niektórzy ekonomiści rosyjscy, na skutek pierwotnych, czyli tych pierwszych sankcji, musieliśmy przejść z pracy automatycznej na pracę ręczną. Czyli odgrzebać te wszystkie linie produkcyjne, które były tak instalowane w czasach późnego Chruszczowa, wczesnego Breżniewa, gdzie tam większość to były tak zwane obrabiarki automatyczne, czyli coś, co było sterowane, prawda, w najlepszym razie guzikami i powiedzmy sobie szczerze, pokrętłami, natomiast nie miało nic wspólnego z automatyką produkcji, albo też to była praca kompletnie ręczna i w tym momencie wydajność spada. To jest w tym momencie jasne. Ale jeszcze, żeby tak sobie policzyć, to jeżeli przy tym tempie instalacji, jeżeli zostanie zachowane tempo instalacji z 2019 roku, to wtedy 4 największe przedsiębiorstwa rosyjskie, w tym Gazprom, osiągną poziom robotyzacji przedsiębiorstw japońskich. Tyle, że jak wiemy, nie zostanie, ponieważ są sankcje. Tak, tam mamy taki projekt w Rosji, on się nazywa Wydajność Pracy, który jest obecnie wdrażany. Dzięki temu projektowi, bo na razie jest projekt, tak, jeszcze efektów nie ma, szacuje się, że co roku będzie ubywać 100 000 osób, znaczy te roboty i ta automatyzacja będzie następować. Natomiast efekt jest taki, że ten 2023 wielu ekspertów poddaje w wątpliwość, dlatego że w przemyśle zbrojeniowym nastąpiła prymitywizacja i to, co ty mówiłeś, było wytyczną wszystkich analiz tych wojskowo-ekonomicznych, jak zwiększyć produkcję, czyli zwiększyć produkcję należało w ten sposób, żeby przejść na starszego typu uzbrojenie, czyli starsze czołgi, starsze armatochaubice, tam gdzie mamy, no i teraz jak wytwarzanie ich jest, no najczęściej potrzebne jest więcej osób. No i ta prymitywizacja, no można powiedzieć, że taki pik osiągnęła w mojej ocenie w 2023 roku. No, tak. Teraz może będzie lepiej. Przy czym wiesz, tak naprawdę na tych najnowszych są produkowane T-90, a wszystko co jest remontowane, części
modernizowanych, to po prostu jest robione na tak zwanych liniach ręcznych. I całe remonty i przywracanie tych wozów też jest robione na liniach ręcznych. Oni tam pokazali w polbazach drukarki 3D, które drukują części, ale to są drobne komponenty, które są niezbędne do niektórych czołgów, zwłaszcza T-90, które są, jak to się mówi, podbite, czyli trafione, uszkodzone, ale nie w stopniu gwarantującym zniszczenie i zostały scholowane z pola bitwy i trzeba tam coś na szybko naprawić i ten czołg już będzie jeździł. Natomiast wszystko, co jest powyżej, te remonty, które są ważniejsze, istotniejsze, zajmują więcej czasu, to albo są robione w dużych bazach materiałowo-technicznych, tych 4, które tam są, albo ten czołg ląduje od razu w zakładzie, niejednokrotnie na pół roku. Bo tam, tak jak mówisz i tak jak ja mówię, jest praca ręczna. No bo innej się nie da. Innej się nie da, to są stare wozy niejednokrotnie, zresztą nowe to... Był taki filmik, to mówiliśmy o tym, Kurgan masz zawód, prawda? Zrobił filmik propagandowy o tym, jak to sobie doskonale radzą bez zachodniej techniki, tylko zapomnieli na robotach te napisy japońskie, które wypikselowali, zastąpić swoimi. Tam są właśnie na nich T-90 robione i remontowane. No ale jedźmy dalej. Aby ludzie mogli pracować na takim nowym sprzęcie, powiada Putin, trzeba ich przeszkolić. Uruchomiliśmy w tym celu cały kierunek. Na pewno zauważyliście, to do Kisielowa, że uruchomiliśmy już 30 szkół inżynierskich w całym kraju, a w tym roku uruchomimy 20 kolejnych, a w nadchodzących latach ta liczba zwiększy się o kolejnych 50. Rzeczywistość wygląda tak. Wydatki na badania i rozwój osiągnęły w Rosji 1,4 biliona rubli, 15 miliardów dolarów do końca 2022 roku. Teraz z tego ponad połowa, a konkretnie 55%, zabrała tylko jedna branża, przemysł zbrojeniowy. Tymczasem Japonia 5 lat temu zainwestowała w naukę 5 lat temu 150 miliardów dolarów, czyli 10 razy więcej. I jeszcze powiedzmy szczerze, w Japonii to nie jest tak, że ponad połowę zabiera japońska zbrojeniówka, bo takich rzeczy nie ma. Słuchaj, ale ty mówisz w ten sposób, a ja ci powiem, że w 2024 ja już wiem, o ile się zwiększy wydajność pracy w Rosji. No. 3,2. Coś takiego. Tak, no taki jest postawiony target firmom. Tak, bo wiesz, no w Rosji to nie jest tak, że mierzysz, tylko najpierw jak gdyby mówisz, o ile ma wzrosnąć. Dobre, stare, centralne planowanie. Tak, dobre. Tak. 3,2 to umożliwi właśnie, bo oni sobie tam w tym Excelu, wiesz, policzyli, tak. żeby osiągnąć, tak, bo oni chcą rosnąć produkt krajowy brutto pomiędzy 2 i 4, a jeżeli chodzi o wzrost wydajności, to musi być powyżej 3%, na 2024 jest 3,2, potem ma być 3,5, 6, no i sobie tam, wiesz, wszystko wyliczyli, masz taką Excelową, że tak powiem, symulację, jak zostać tą 4. potęgą. No i wszystko się zgadza, słuchaj. Uroda centralnego planowania. Ja myślę, Pawle, że właśnie tam już siedzi cały sztab takich pomocników dyrektora, którzy się zajmują jednym jedynym, gromadzeniem kwitów na to, dlaczego się nie dało. No ale... Tak, gromadzeniem kwitów, dlaczego się nie dało, lub właśnie pokazaniem, że jednak się dało, bo tutaj też jest taka opcja, że żeby zwiększyć wydajność, to możesz też zwiększać godziny pracy. Tak, tylko że widzisz, jest jeszcze jedna sprawa. Zwiększysz godziny pracy, zwiększysz tu wydajność, po czym się okaże, że rzeczywiście średnio ta wydajność, która była zaplanowana średnio na cały rosyjski przemysł, ta wydajność została osiągnięta. Dlaczego? Dlatego, że gros tej wydajności zostanie osiągnięte w zbrojeniówce, która pracuje w trybie 24/7 na 365 na 3 zmiany w tej chwili. Tak, i tam jest jeden problem, który już widać było na 3 brygady, bo tam są brygady. W 2023,
że bardzo rosną stany magazynowe w rosyjskim przemyśle. No i zgadnij, gdzie największe są stany magazynowe. Zbrojeniówka? Zbrojeniówka, tak. No, I wszyscy można się było zastanawiali, i nikt na przykład z polskich ekspertów nie spojrzał. W 2023 wzrost gospodarczy powyżej 3%, z czego wzrost na magazynach 2,6%. To taki, wiesz, jest jeden z niewielu krajów, który tak rośnie. I to nie tak, że kwartał, ale tak, te wszystkie kwartały, najwięcej, jeżeli chodzi o trzeci i czwarty kwartał, jeżeli chodzi o wzrost stanów magazynowych. To wiesz co, to ja mam pewne przypuszczenia, jak zostało to osiągnięte, bo pamiętam ze swoich podróży do Rosji, jak to się dzieje. Mianowicie zaopatrzeniowiec, najbardziej ceniona w całej firmie osoba, jeżeli jest łebski, jeżeli jakaś fabryka robi coś, co jest jeżdżące, to on się stara pojechać do kontrahenta, wręczyć mu łapówę, która to łapuwa jest zaaprobowana przez dyrekcję i na przykład ściągnąć wszystkie, które kontrahent robi, cylindry do silnika, do tego jeżdżącego, co ta fabryka produkuje. Jaki jest efekt? Taki jest efekt, że ta fabryka X, która ma dobrego zaopatrzeniowca, będzie to jeżdżące na kołach lub na gąskach produkowała w należytej ilości, natomiast reszta zacznie chromieć. Dlaczego? Dlatego, bo kooperant nie dostarczył. I tak się biją. Ja pamiętam, że była taka historia w Kamazie, gdzie jeden podwykonawca za mojej bytności zagarnął wszystkie głowice, a drugi zagarnął wszystkie uszczelki do głowic. Było tak, że musiał przyjeżdżać mediator od Kamaza, że na litość boską my tu ciężarówki chcemy produkować, a wy się kłócicie, kto ma nam dostarczyć komplety. Bo jeden ma tylko to, a drugi ma to. To jest tak, jak wiesz, Rosja ma taki syndrom człowieka, dwóch ludzi na bezludnej wyspie z pudełkiem zapałek, ale jeden ma tylko pudełko, a drugi zapałki, a obaj się nienawidzą. Dokładnie. I tak to wygląda. No ale to nie jest jeszcze koniec, bo tutaj pytanie dotyczyło nie tylko inwestycji, ale i ludzi. Od 2012 roku liczba naukowców i wysoko wykwalifikowanych specjalistów opuszczających Rosję wzrosła 5-krotnie. Od początku specoperacji co najmniej 2500 naukowców oddało swoje rosyjskie obywatelstwo. Japonia niezmiennie plasuje się w gronie 10-15 krajów pod względem specjalistycznych publikacji i opracowań, które zajmują to najwyższe miejsce we wszystkich drabinkach cytowań i we wszystkich drabinkach wdrożeń. Rosji w ogóle na tej liście nie ma. Jeszcze dodajmy addendum, o którym się dowiedzieliśmy dzisiaj. Mianowicie słyszałeś o tym, co się stało w CERN? Tak. Zostaną zwolnieni. Do końca roku wszystkie kontrakty z Rosjanami, którzy nie zrzekli się rosyjskiego obywatelstwa, do września 2024 będą wygaszone, anulowane i ci ludzie po prostu zostaną wyrzuceni. A nie mając już pracy, nie będą mogli przebywać w Szwajcarii. To nie tylko Rosjanie, ale osoby, które związane są, bo to tak jest powiedziane. Tak. Przeliczono ich 500 pracowników ma zostać 500 pracowników, tak jest. Wydalonych. Przy czym to są także Białorusini. Tak, to już wiemy, że to są Białorusini. Jest jeszcze 2 czy 3 Serbów, którzy się za głośno w Szwajcarii oświadczali z miłością do Rosji, więc też będą. A myślę, że to jest dobry ruch, a ten ruch zapowiada i inne ruchy, bo z tego co wiem, Francja też likwiduje stanowiska pracy, likwiduje po cichu. Są eksmitowani specjaliści rosyjscy, którzy się z miłością do matuszki Rosji deklarują i nie chcą z obywatelstwa zrezygnować ze wszystkich krajów skandynawskich, a głównie ze Szwecji, Norwegii i Finlandii. Mimo że Finlandia to też nie jest kraj skandynawski, ale jednak zaliczamy. No i tutaj, prawda, wszyscy będą musieli gdzieś wyjechać. Do Rosji się wcale nie spieszą. Podobno taką ich Mekką będzie Azja.
Czyli teraz rosyjscy uczeni będą w Azji. No, zobaczymy, jak to wyjdzie, bo konkurencję miejscowych będą mieli sporą, a zapowiada się na to, że tak z Europy wyjedzie tak pod 10 000 rosyjskich specjalistów ze wszystkich krajów. A to jeszcze nie będzie. Powiem Ci jeszcze jedną rzecz, bo często jak mówimy właśnie o takich gospodarkach, no to ważnym parametrem jest ten venture capital, który w Rosji bije rekordy. No tutaj już Polska przegoniła oczywiście Rosję, jeżeli chodzi o 2023, ale również niektóre kraje afrykańskie przegoniły Rosję, ponieważ nakłady na venture capital spadły znaczy one spadały już od 2000, no w sumie od COVID-a, ale to trend światowy, natomiast jeżeli chodzi o 2022 spadły kilkukrotnie, a jeżeli chodzi o 2023 w stosunku do 2022 10-krotnie spadły do kwoty ponad 100 milionów dolarów, tak, a więc jest to tak mniej więcej chyba 6 razy czy 7 razy mniej niż Polska. My mamy ponad 2 miliardy złotych polskich, tak, bodajże 2,1, a więc no tutaj taki 5-krotnie właśnie chyba mamy więcej. No a jednak Polska trochę jest mniejszym krajem, wydawałoby się mi obszarowo i ludnościowo. No i teraz co najciekawsze, tam mamy jedną spółkę, która robi soczewki, takie ultra cienkie i ona stanowi prawie 50 milionów dolarów, a więc można powiedzieć, że jeżeli by odjąć jedną firmę, no to tam zostaje około 60 milionów dolarów i to są wszystkie nakłady na istniejące te startupy w Rosji, co jak gdyby pokazuje, gdzie jesteśmy tak naprawdę i o czym my Przy czym tutaj ta mówimy. spółka, o której mówisz, też wylądowała ostatnio w rosyjskim sektorze zbrojeniowym. Zbrojeniowym, tak jest. Tylko dlatego Dokładnie. tak. Tylko dlatego, co robi. I że jej się robić, to udaje. Tak, no teraz przejdźmy do następnego punktu. Poziom życia w Rosji rośnie. Niedługo dojdziemy do poziomu życia krajów rozwiniętych. Więc Japonia pod względem poziomu życia zajmuje 10. miejsce. Rosja jest 49. Putin stwierdził, że inflacja w Rosji spada. Spada i tutaj osiągnęła tak niski poziom, że w tej chwili inflacja rosyjska jest dla Japończyków marzeniem. O, tak powiedział. To prawda. Tak, i że kraje Zachodu przeżywają kryzys, podczas kiedy Rosja kwitnie. No to tak. Inflacja w Japonii w 2023 roku 3,1%, co było rekordem od 41 lat. Być może ten rekord miał na myśli Putin, ale 3,1%, no tak, poważna inflacja, 1,1 powyżej progu Europejskiego Banku Centralnego. No tak, no nic, tylko się załamać. W Rosji oficjalna inflacja 7,4%, nikt w to nie wierzy. Na samej żywności inflacja 26%. Chcesz coś dodać? Jeżeli chodzi o inflację, no podobno ostatnio Rosjanie jedzą mniej bananów. I już się pojawiły suche informacje, że banany tanieją, no i że będą teraz więcej. No mamy spadek, jeżeli chodzi o banany, 20% i to można powiedzieć w styczniu, w lutym, kiedy jest największe to spożycie, ale też wolumenowo jabłek się je o 9% mniej, a więc widzimy też, to mówiliśmy, że jeżeli chodzi o konsumpcję, to 2024 będzie tym rokiem, kiedy ta konsumpcja będzie hamowała. Mamy pewne tutaj już pierwsze oznaki, chyba że zostanie zmieniona szefowa Banku Centralnego i zostaną wprowadzone jakieś zmiany, ponieważ no, wysokie stopy procentowe hamują wbrew pozorom konsumpcję, no a nadal wysoka inflacja no, nie pozwala tutaj wielu gospodarstwom zmniejszyć domowym stóp procentowych. Znaczy odwrotnie, mówi się o tym, że raczej należy oczekiwać podwyżek.
No ostatnio mówiliśmy w komentarzu, że nawet są wypowiedzi, ja w to wątpię, natomiast są wypowiedzi, że 22 marca, czyli na posiedzeniu, Elwira może podnieść ze względu na te ataki dronowe i to zagrożenie, jeżeli chodzi o paliwa, może zostać podniesiona stopa i to pierwszy raz się pojawiły takie głosy, może zostać podniesiona stopa o 1%, tak? A, no Moim właśnie. zdaniem, Właśnie, ja bym się wcale temu nie zdziwił i tutaj te ataki dronowe to może być takie korzystne usprawiedliwienie, wiesz, tego, co się tam dzieje. Tak, to może być usprawiedliwienie, chociaż mamy też, nie wiem czy czytałeś, Artema Wierchowa, to jest dyrektor Departamentu Rozwoju Przemysłu Gazowniczego w Ministerstwie Energii, który zapowiedział, że departament wraz z rosyjską Gwardią Narodową opracowuje właśnie zabezpieczenia dla rafinerii ropy naftowej. Według niego te nowe zabezpieczenia obejmą instalacje w rafineriach systemów OPLOT i dział przeciwlotniczych Pancyr. Skąd oni to? No, jedynym wyjściem to będzie okradzenie frontu. A wtedy... Nie wiem, skąd tych pancyrów tyle wezmą. Jeszcze OPLOTkę Nie. W magazynach głębokiego składowania to właściwie tych w ogóle nie ma, bo wszystko, co było z magazynów głębokiego składowania, to wywędrowało do września 2023 na front. Pancyrów z drugiej strony nie naprodukują dużo, bo tam jest sporo elektroniki. No ale wiesz, sam pancyr, co ci da, nie? To musisz mieć systemy też, wiesz, rozpoznania radiolokacyjnego, musisz postawić pancyra. Muszą być WREM, muszą być radary, to wszystko to musi być, to znaczy ja tutaj widzę znane nam skądinąd słowo, będzie opracowany system. Tak, na razie jest plan, że pracują nad tym. Nie wiem, czy zdążą tutaj do lata, natomiast no, to jest okienko moim zdaniem dla tych sił ukraińskich, tak? No bo wiesz, wcześniej czy później, no może faktycznie coś się uda. Póki co, to jak ktoś bardzo ładnie zauważył, gramy w rafineryjne bingo. I to rzeczywiście sporo kratek już zostało skreślonych. No tak, my mówiliśmy, gdzie jeszcze można uderzyć, a więc jeszcze są tutaj rezerwy. Rezerwy tutaj mają Ukraińcy, no i niektóre rafinerie do poprawki zdecydowanie. Jeszcze tutaj dodajmy dwie rzeczy. Płaca minimalna w Japonii za 2022 rok $1074 miesięcznie. W Rosji $200. W Japonii praktycznie nikt nie ma płacy minimalnej. W Rosji, jak to było w czasach Putina, liczba osób, które są skrajnie ubogie, wzrosła do oficjalnie 8,6% społeczeństwa. Czyli na pewno tej znakomitej wielkości $200 miesięcznie nie osiągają. Natomiast mamy taki jeden plan bardzo ciekawy, a przy tym wszystkim warto dodać jedną uwagę. Rosja to jest kraj, który siedzi na surowcach naturalnych. Ma praktycznie u siebie całą tablicę Mendelejewa. Japonia jest to kraj prawie zupełnie pozbawiony surowców naturalnych, za to cały japoński eksport to zaawansowane technologicznie produkty, maszyny, sprzęt. Nie ma tam surowców. W Rosji na odwrót. Teraz tak. No, tak, słucham cię? Nie, kontynuuj. Rosja, wyobraź sobie, postanowiła zostać krajem azjatyckim. Przechodzimy do drugiego punktu naszego programu. Ale nie mówimy o piłce nożnej. Nie mówimy o piłce nożnej. Mówimy o tym, że handel z Europą przez wieki był podstawą rosyjskiej gospodarki. No i co się stało? Teraz rosyjscy ekonomiści rządowi twierdzą, że konflikt rosyjsko-ukraiński, konflikt z Zachodem to zakończył. Ponieważ Moskwa rozszerza relacje z krajami skłonnymi bardziej do prowadzenia interesów, Chinami, Indiami i państwami Zatoki Perskiej, jej miejsce jest w Azji. No więc co robimy? Będziemy robili wielką inwestycję kolejową z centralnej Rosji via Azerbejdżan
do Iranu. I będą to tory, będzie to inwestycja szerokotorowa. Co na to Iran? Iran stwierdził, zgadzamy się, pod warunkiem, że wszystko wybudujecie sami, także za własne pieniądze i do irańskich portów. Więc jest pewna konsternacja u Rosjan, ale plan trwa dalej. Plan trwa dalej i taka inwestycja zostanie wybudowana. Jeszcze tylko jest jeden drobiazg. Przekonać do tego Azerów, a Turcja nie jest zbyt chętna. Nawet powiedziałbym, że jest bardzo niechętna. No ale cóż, może się uda jakoś tych Turków przekupić. No to może. W każdym razie plan już jest i będzie wykonanie. Taki plan miał być z Chinami, ta siła Speri 2, na razie się nie udało. Z Turcją hub gazowy, na razie się nie udało, ale ja widzę podobny schemat, bo wszyscy mówią Rosjanom, super, róbmy i tylko zapłaćcie za to. W przypadku Turcji oni mówią hub gazowy jak najbardziej, możemy zwiększać, jeżeli tylko zapewnicie nam właśnie nabywców, zapewnicie tutaj i my będziemy tym zarządzać. Chińczycy tak samo mówią, wyłóżcie, zbudujcie, my siła Syberii kupimy, jak doprowadzicie nam gazociąg pod drzwi. Dokładnie. Więc myślę, że tu będzie podobnie. Też myślę, że bez tego się nie obejdzie, bez tej wkładki rosyjskiej w wysokości 100% kosztów. No ale wyobraź sobie, że zaczyna się w Iranie sarkanie na związki z Rosją. Dlaczego? Jeden z ekonomistów irańskich, który nie ujawnia nazwiska ze względu na możliwe represje, wraz z czymś, co się nazywa takim raportem Didebana, przygotował własny raport, z którego wynika, że od czasu pomocy Rosji, od czasu wejścia w specjalną operację jako aliant Rosji, gospodarka irańska zaczęła przynosić straty z tego tytułu. Dlaczego? Jak wyjaśnił, Rosja płaci nam technologiami militarnymi, płaci nam za naszą pracę czymś, czego nie możemy wykorzystać i co być może będziemy mogli wykorzystać, ale nie jesteśmy pewni w dalekiej przyszłości. To, czy Rosja będzie płacić jakąkolwiek walutą, jest dla nas w tej chwili niepewne i takich rozmów nie ma. Nasi przywódcy zgadzają się na zapłatę w technologiach i to na zapłaty odroczone. W związku z tym, my pracując dla Rosji, na tym wszystkim tracimy. Efekty są, poza tym, że gospodarka Iranu jest słaba, efekty są już w gospodarstwach domowych. W zeszłym roku w Iranie mieszkańcy przeznaczyli połowę swoich wydatków na mieszkania, a analitycy uważają, że w tym roku ten udział prawdopodobnie wzrósł ze względu na rosnące koszty mieszkań. Według raportu Didebana w Iranie mieszkania pochłaniają połowę budżetów gospodarstw domowych w Teheranie, ale ze względu na jakość tylko 21% w prowincji Bushehr. Tylko tyle, że to są oficjalne statystyki z Irańskiego Centrum Statystycznego, które często, tak jak rosyjskie, spotykają się ze sceptycyzmem, ponieważ te same statystyki pokazują, że średni krajowy udział kosztów mieszkania w przeciętnej płacy jest na poziomie 38,1%. Według najnowszego raportu Irańskiego Centrum Statystycznego od stycznia 2024 średnia cena mieszkań w Teheranie gwałtownie wzrosła do ponad 80, prawie 81 milionów tomanów. Tak to jest. I tutaj agencja informacyjna Tasnim, półoficjalna, stwierdza, że wzrost cen powoduje, że kredyty hipoteczne stają się nieskuteczne. Z ich analizy wynika, że kredyt hipoteczny średni Maskan Bank pozwoliłby jedynie na zakup mieszkania o powierzchni 3,8 m2 w Teheranie. W raporcie z 10 marca Tasnim stwierdził, że polityka rządu jest nieefektywna
i wcale nie poprawia dobrobytu społeczeństwa. I teraz, dlaczego? Głównym czynnikiem uniemożliwiającym posiadanie mieszkań czy domów jest oczywiście spadek siły nabywczej. Raport Centrum Badawczego i to irańskiego parlamentu ujawnił, że 3 dolne decyle dochodów, decyle od 1 do 3, zostały praktycznie wykluczone z własności domów i mieszkań ze względu na ich niezdolność do spłaty kredytu hipotecznego już na początku 2010 roku. Tymczasem już teraz 4., 5., nawet część 6 decyla ma względną niezdolność do zakupu jakiegokolwiek mieszkania w Teheranie czy w najbliższej okolicy. Teheran dla Irańczyków jest czymś tak samym jak Nowy Jork dla Amerykanów. I nie tylko. Wszystkie duże miasta się takie zrobiły. W tej chwili, żeby przeżyć w Iranie jako tako, trzeba mieszkać już nie na przedmieściach, na wsi. I to zaczęło się od momentu wchodzenia w taką oś z Rosją, z Chinami i tak dalej. No cóż, no, wspieranie, wojna kosztuje, jak widać niekoniecznie Rosjan. Znaczy ja myślę, że oni cały czas, bo to widać też było już w COVID-zie i oni nie mieli tego silnego odbicia, znaczy PKB rosło, tak, jeżeli popatrzymy na Iran, natomiast to się nie przekładało na realne dochody ludności, to też wielu tam obserwatorów zauważa, natomiast no, te ostatnie ruchy i nawet to, co się dzieje na Morzu Czerwonym, też są takie analizy, nie pomaga, jeżeli chodzi o Iran, tak. Dokładnie. Więc w ogóle wszyscy się zastanawiają, komu to zamieszanie z tym Hutim służy, bo okazuje się, że nikomu. Co prawda Huti twierdzi, że jest w sojuszu z Chinami i z Rosją. Taki ostatnio był komunikat z ich strony, natomiast patrząc na gospodarkę i kogo teoretycznie mają nie atakować, ale komu najwięcej szkodzą, no to tutaj oczywiście Chiny, tak? Dokładnie, dokładnie. Nie Europa, bo ktoś pisał, że Europa nie. Największym przegranym są Chiny, tak? Europa oczywiście też w jakiś sposób to odczuwa, ale na pewno mniej. Tak, ale to już mniej. Tutaj ciekawa historia, przecież pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że chińska delegacja, która próbowała przekupić irańskich bonzów, została po prostu odesłana z kwitkiem. Ja po tym raporcie, po tym co przeczytałem, zastanawiam się, czy to nie ona przypadkiem nie dlatego została odesłana z kwitkiem, że w sumie Teheran mógł w ogóle stracić jakikolwiek wpływ na Huti. Właśnie, czy oni są zupełnie, bo wiesz, bo oni może już oni się może zrobili niesterowalni, po prostu. A teraz Iran im musi dawać, bo on musi tą akcję w tej chwili podsycać, żeby nie przegrać wojny proxy, ale oni już sobie sami wybierają dokładnie cele i wybierają, co oni robią. Tak, czy to nie jest trochę tak jak Rosja gdzieś wpędziła się w to i nie wie jak z tego wyjść i oni też nie wiedzą jak wyjść, bo w sumie zysków nie ma, a straty są. Natomiast wycofanie się, no to pogłębiałoby tylko straty w tym momencie, tak? Te wizerunkowe jeszcze. Poza tym jeszcze by spowodowało taki syndrom, że większość tych organizacji, które Iran utrzymuje, zaczęłaby się rozglądać za innym sponsorem. No, na przykład. Arabią Saudyjską na przykład. I to już byłby dla nich ogromny cios i to nie wizerunkowy, tylko polityczny. A tutaj mamy Chiny, mówiłeś. No to Chiny już chyba mają wielki problem, bo teraz jest Szwajcaria, ta konferencja pokojowa zadziwiająca, którą tutaj Szwajcarzy, prawda, chcą konferencję pokojową dotyczącą pokoju na Ukrainie, oczywiście bez Ukrainy. Chiny mają być tam zaproszone i Chiny zażądały zaproszenia Rosji, co powiedział Van Cleef, prawda? Ale, co jest bardzo ciekawa sprawa, tam jednocześnie minister Van Cleef powiedział, wszystkie strony powinny pracować nad zakończeniem wojny. Należy zapobiec pogorszeniu się kryzysu, nawet wymknięciu się spod kontroli. A tutaj minister obrony Viola Amherd powiedziała NZZ, trzeba w sprawie pokoju trzeba stworzyć bardzo szeroki sojusz składający się z państw BRICS, krajów świata arabskiego i globalnego południa.
no to brzmi jak nieomalże jakby mówiła to Rosja. Ale dlaczego o tym mówimy, skoro to jest sprawa polityczna? A my tutaj gospodarczo. O co chodzi? Otóż pojawiły się informacje, że dlaczego Chiny chcą być na tej konferencji. Dlatego Chiny chcą być na tej konferencji, że one chcą tę konferencję zamienić w konferencję gospodarczą i w związku z tym pojawił się taki chiński projekt, na razie półoficjalny, żeby wojnę zakończyć nie tylko pokojem albo nawet zamrożeniem, ale ustaleniem eksterytorialnych, transukraińskich i transrosyjskich korytarzy transportowych Azja-Europa. No, to jest duże boom. Jeżeli rzeczywiście Chiny mają taki plan i jeżeli ten plan zyska akceptację, to znaczy, Pawle, że im naprawdę ten konflikt w Zatoce Perskiej i w cieśninie Bab el-Mandeb bardzo dokuczył, a z tego, co słyszałem, Rosja już nie zapewnia przepływalności przejścia północno-wschodniego. Czyli znaczy, że Chiny mają ogromny problem, bo mają jedną, jedyną drogę. Tą drogę wokół przylądka Dobrej Nadziei. No i teraz opóźnienia sięgają od 7 do 14 dni na razie, a prawdopodobnie będą większe. Stawki frachtowe dalej rosną. No więc rozpaczliwy plan, przyklepmy jakikolwiek pokój na Ukrainie i zróbmy eksterytorialne linie kolejowe. Znaczy wiesz, widzimy na pewno, że napływ towarów przez te rosyjskie koleje jest, tylko tam jest, wiesz, inny problem, bo koleje rosyjskie nie są w stanie przewozić więcej towarów, szczególnie jeżeli chodzi o kontenery, bo teraz jeszcze pojawił się problem z tą benzyną i z tym dieslem. Tak. Plus dostawy frontu, plus uruchomienie tych dostaw węglowych, bo oni tam odblokowali te dostawy węglowe też na Daleki Wschód i te eksportowe. I koleje rosyjskie już nie mają większej wydolności, a więc kto i jak i kiedy miałby to przewozić? Znaczy nie wiem, czy słyszałeś o tej inicjatywie i to gubernator bodajże kraju chabarowskiego, tam ci gubernatorzy Obażanka, Burjacji, Jakucji zwrócili się z takim planem, żeby RDŻ poszukała na składach lokomotyw parowych, żeby te lokomotywy parowe odnowić w najlepszym stanie, około 150 sztuk zaproponowali w ciągu najbliższego pół roku i zacząć puszczać transport lokomotywami parowymi. Ugoja u nas mnoga, prawda? No tak, bo jest problem z tymi spalinowkami, a z elektrykami jest problem, bo te nowe, tamte jaskółki, te inne, to na Siemensach tych podzespołach i one... Dokładnie. Liczba lokomotyw w naprawie się podwoiła w 2023 i tam jest chyba już 50 000, pod 50 000, 40 chyba 9 000 czy coś, no jakieś olbrzymie ilości, tak? Czyli tutaj mamy taką historię, że oni się przyznają po cichu, że nie są w stanie w tej chwili w żaden ludzki sposób obsłużyć tego ruchu, który mają. To zresztą nie tylko są lokomotywy, to są również ludzie, że oni nie są w stanie tego zapewnić i oni się muszą chwytać takich środków tego typu, że oni uruchomią z powrotem transport lokomotywami parowymi. Ciekawe, czy tam te lokomotywy jeszcze są, czy RDŻ je ma w takim stanie, że je można uruchomić. Tego to ja nie wiem. No i wiesz, też musiałby obsłużyć, bo to... No właśnie. Skąd oni tak, wezmą maszynistów do tego, kiedy pewnie najmłodszy maszynista takiej lokomotywy to ma pewnie koło 70, jak nie więcej, prawda? Jak on będzie szkolił ludzi. No ale skoro udało im się skombinować ludzi koło 70, którzy byli głównymi technologami Burał masz w zawodzie, żeby remontowali te 62M, nawet kilku się zmarło z przepracowania, no to wiesz, to może i też znajdą maszynistów, wiesz, do wyszkolenia. No wiesz co,
No tak, no zobaczymy, tak, no ogólnie jeżeli chodzi o zarówno właśnie tą rosyjską kolej, tak, jak i również też ceny, no bo tam poszły też niesamowicie ceny, bo my mówimy na przykład o cenach frachtu, natomiast Tak, ceny frachtu, jeżeli chodzi o kolej rosyjską i przewozy, też tak, poszły w górę, tak, i to bardzo, tam tak, dokładnie. mieliśmy do czynienia nawet z 30-krotnymi, tak, zwiększeniem na poszczególnych odcinkach. Mhm. No więc pytanie jest znowuż z jednej strony za niska przepustowość, z drugiej strony czy to jest też opłacalne, tak? No bo ten transport kolejowy jest o wiele droższy, przypomnijmy, od transportu jednak morskiego, no i pytanie jest, czy to ma w ogóle sens, tak? No, Chińczycy twierdzą, że im się transport rosyjski kolejowy nie opłaca, ale jeżeli mówią o tych eksterytorialnych, to znaczy, że No to oni się musiałby być jakoś po inaczej, prostu tak? zatykają towarami do wysyłki. I oni już chcą po prostu zrobić wysyłkę, niezależnie od tego, ile będzie kosztowało, w razie czego się obciąży kosztami odbiorcę. Albo Odbiorcy, się nie tak, bo złoży. tak czasami są też takie. Mhm. Także to jest możliwe, że oni mają kolejny, zator u siebie na poziomie tych najniższym, czyli tych kooperantów, firm MSP, bo tam zatory płatnicze to jest w tej chwili plaga w Chinach i oni usiłują jakoś rozpaczliwie ten zator rozładować. Tak, oni też mają wysokie stany magazynowe, ale z czegoś innego właśnie wynikające, bo tutaj produkcja jest dosyć mocno rozkręcona, natomiast ten eksport cały czas i te wolumeny nie nadążają, tak, za tą produkcją. No zobaczymy jak to będzie, bo to też jest ciekawa sytuacja. Wygląda na to, że ten cały konflikt na tym Morzu Czerwonym, oprócz Huti, to chyba nikomu więcej nie służy, tak? Dokładnie. Oprócz Huti nikomu więcej nie służy. No i teraz mamy taką historię tango. Słuchaj, tango argentyńskie, Pawle. Tango argentyńskie, tutaj AFP Rosjan. i Reuters tak dobrali się do emigracji w południowej Ameryce i okazało się, że największa emigracja to jest emigracja rosyjska. I tutaj taki przykład. Ilja Gafarow i Nadia Gafarowa w Buenos Aires. Para, były bankier i rekruter z Władywostoku, przeprowadziła się z 2 córkami do Argentyny 9 miesięcy temu w ramach fali migracji z Rosji do Ameryki Łacińskiej, największej w historii Rosji i największej fali migracyjnej od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Gafarowowie oświadczyli, że zamierzają zainwestować dużą część swoich oszczędności w przedsiębiorstwo, które będą uruchamiać w Argentynie i ubiegać się o obywatelstwo, gdy uzyskają możliwe uprawnienia pod koniec przyszłego roku. Jak powiedział Ilja, odkąd tu jesteśmy, społeczność rosyjska bardzo się rozrosła, więc wspólnie wybudowaliśmy banię. Tak, rosyjska inwestycja, pierwsza rosyjska inwestycja w Buenos Aires wspólna to jest bania, czyli łaźnia. Coraz więcej rosyjskich rodzin według AFP, według nieopublikowanych danych dotyczących zatwierdzeń wiz pobytowych w 5 krajach południowej Ameryki, coraz większa liczba rosyjskich rodzin zapuszcza tam korzenie. Z tych danych wynika, że Meksyk, Argentyna, Brazylia, Urugwaj i Paragwaj przyznały w zeszłym roku pobyt stały łącznie ponad 9 000 Rosjan. To jest 9-krotny wzrost w porównaniu z 2020 rokiem, natomiast pobyt czasowy to jest co najmniej 2 razy tyle. I tutaj, prawda, jest jeszcze to, że cały czas ta fala napływa, że tutaj mamy do czynienia z rozpatrzonymi wnioskami do końca 2023 roku, natomiast w tym roku na pewno już w połowie roku nowo przybyłych będzie przynajmniej 25 000. Dlaczego? Wygnańcy i eksperci wskazali łagodne zasady wizowe w Ameryce Łacińskiej i łatwiejsze ścieżki do obywatelstwa, dobrą pogodę i względną ambiwalencję wobec sankcji międzynarodowych, zwłaszcza w Argentynie i w Meksyku, ponieważ tam jest najwięcej tych emigrantów z Rosji. Większość krajów Ameryki Południowej nie wymaga wiz turystycznych od obywateli Rosji,
a przedłużenie normalnego pobytu o 90 dni jest niezwykle proste. Niby większość krajów w regionie potępiła inwazję Rosji na Ukrainę w 2022 roku, ale żadne z nich nie wysłało żadnej pomocy ani broni do Kijowa. Ameryka Południowa była dla Rosjan eksperymentem 2 lata temu. Teraz ci, którzy przyjeżdżają na ten kontynent, przybywają od razu z zamiarem pozostania. Powiedział dr Władimir Żuwiński, politolog z Kolumbijskiego Uniwersytetu ICESI. Według danych rządowych Argentyna była głównym krajem docelowym rosyjskiej emigracji w regionie. Ponad 10-krotnie wzrosła tam liczba wiz niż przed wybuchem wojny. Tylko w styczniu tego roku wydano stałych wiz pobytowych Rosjanom 700. Według danych rządowych drugim co do wielkości krajem był Meksyk, gdzie tych wiz było 3-krotnie więcej. No i teraz Brazylia na 3. miejscu. Na 3. miejscu to niewiele, bo tam 2000 obywateli Rosji, no ale to wszystko są pobyty stałe z pozostaniem i wszystko ci ludzie ściągają rodziny i ściągają przyjaciół, ponieważ Reuters stwierdził, że emigranci rosyjscy z Ameryki Południowej dzielą się ze swoimi pozostałymi kolegami, przyjaciółmi i rodzinami wskazówkami na temat zakupu nieruchomości, otwierania firm, znajdowania przedszkoli i ubiegania się o pobyt stały. Napływ Rosjan stopniowo zmienia dzielnice miast. Prowadzone przez Rosję kawiarnie i salony kosmetyczne pojawiają się w Buenos Aires, w zamożnych dzielnicach Recoleta i modnym Palermo. Grupy rosyjskiego kościoła prawosławnego w mieście Florianopolis w Brazylii na południowym wybrzeżu poszukują stałego popa. Kelnerzy, nauczyciele i kasjerzy znają już wszystkie proste rosyjskie zwroty. Teraz Meksyk. 36-letnia Tatiana Kałabukowa z Rostowa nad Donem, coś takiego, przeprowadziła się ze swoim partnerem do Meksyku w grudniu ubiegłego roku, ale Kałabukowa, konsultantka biznesowa, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy, które planuje przedłużyć, przyznała, że jej rodzina jest już w trakcie przenoszenia się do nowego domu i nauki hiszpańskiego po kilku latach mieszkania w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu została stamtąd wyrzucona. Rosjanie mieszkający lub odwiedzający niektóre części Stanów Zjednoczonych i Europy zgłaszają, że spotykają się z nastrojami antyrosyjskimi, zwłaszcza od czasu wojny, od inwazji Moskwy na Ukrainę. Kiedy przeprowadziłam się tutaj ze Stanów Zjednoczonych, poczułam się bardziej swobodnie, ponieważ nikt mnie nie atakował, a życie tutaj jest bardziej ugruntowane, powiedziała Kałabukowa, która stwierdziła, że będzie się starała o obywatelstwo meksykańskie. Jak oni żyją? Otóż emigranci, z którymi rozmawiał Reuters, powiedzieli, że chociaż transakcje z rosyjskimi bankami są utrudnione, mogą korzystać z kryptowalut, które są powszechnie używane w Argentynie i Brazylii oraz chińskich kart bankowych, takich jak UnionPay, które są dostępne w Rosji i akceptowane w 12 krajach Ameryki Łacińskiej, w tym Argentynie, Brazylii i Meksyku. I teraz co? Rosyjska diaspora ma jeden cel. Czy będziemy Meksykaninami, czy Argentyńczykami, będziemy pamiętać zawsze, że jesteśmy Rosjanami i w krajach, do których przybyliśmy, postaramy się, żeby było jak najmniej Ameryki i Zachodu. Czyli proszę, przybyli, a już organizują sobie klikę, która będzie miała na celu podważanie obecności zachodnich firm i Amerykanów w Ameryce Południowej. No cóż, przynajmniej z jednym sławnym Amerykaninem z Ameryki Południowej, a konkretnie Argentyńczykiem, im się, jak wiadomo, udało. Miejmy nadzieję, że im się tym razem nie uda. No wiesz, w Ameryce Południowej jest sporo antyamerykańskich postaw, a więc tam też się spotkają z przychylnym przyjęciem, tak trzeba powiedzieć. Zdecydowanie. Tutaj. Wiesz co, ja tak się zastanawiam. Jestem bardzo ciekaw jednej rzeczy. Ameryka Południowa,
a konkretnie Argentyna, po II wojnie światowej stała się domem dla wielu byłych oficerów SS, No tak. Gestapo. Oni kultywują, ich dzieci, wnuki, niektóre kultywują swoje wszechniemieckie tradycje i swoją wszechniemieckość. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie, jak rosyjska emigracja się zderzy właśnie z takimi od zamawiania 5 piw. No zobaczymy. Na razie jeszcze nie jest duża. Rośnie dosłownie z tygodnia rośnie. na tydzień, o czym pisze AFP. I to są wyjazdy ciche, między innymi AFP rozmawiała, uwaga, z byłym oficerem policji i jego żoną, lekarką, którzy uciekli następnego dnia po ogłoszeniu mobilizacji. Uciekli przez Kazachstan, ponieważ byli przekonani, że on pójdzie na front, a ona będzie powołana, a ona była w ciąży. I on stwierdził, nie podając oczywiście swojego imienia i nazwiska, żeby uniknąć ostracyzmu albo problemów, że takich jak on było sporo. No ale Argentyńczycy zaczynają coś z tym robić i mamy te usuwania z tych linii lotniczych, głównie tureckich, turystów takich nazwijmy z Rosji, więc bez podawania często przyczyny, jest to ostra awantura. No i tu tureckie linie ostatnio obiecały, że nie będą tego robić, no okazuje się, że nadal robią. Ale oni robią dlatego, że powiedziano im, że jeżeli oni tego nie zrobią, to zrobią to argentyńscy celnicy na granicy, czyli ktoś na tą Argentynę naciska. Ja podejrzewam, że ten nacisk ma numer telefonu z Waszyngtonu. Znaczy tu już się wskazuje, że po zmianie rządu też się, że tak powiem... Milei jest zdecydowanie antyrosyjski. Tak, bo właśnie do tego momentu nie było. Do tego momentu nie było, a te problemy zaczęły się właśnie z końcem roku. Tak jak gdyby się wiąże to. No właśnie. To na koniec może powiemy o tym, jakie są takie 12 realiów rosyjskiej gospodarki. I te 12 realiów rosyjskiej gospodarki to specjalnie wydobyłem dla naszych kochanych słuchaczy i oglądających. Po co? Wiele razy się zetkniecie, my z Pawłem to wiemy, jeszcze nasi koledzy, którzy się zajmują gospodarką Rosji też to wiedzą, ale wy się zetkniecie z trollami, ze wszystkimi tymi, którzy będą pchali rosyjską narrację i wobec czego takie 12 prostych prawd na temat stanu rosyjskiej gospodarki. Gospodarka Rosji była w momencie wybuchu wojny wielkości gospodarki Włoch. Drugie, od początku wojny Rosja nie przekazuje już MFW i Bankowi Światowemu żadnych danych, których te instytucje wymagają od swoich członków. W rezultacie i MFW, i Bank Światowy tak naprawdę nie mają żadnego pojęcia, jaki jest faktyczny import Rosji, faktyczny eksport, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i tak dalej. Trzecie, jedynym bezpośrednim źródłem informacji o stanie rosyjskiej gospodarki jest Rosstat, Federalna Służba Statystyczna Rosji, o której niedawno wywiad dobrze poinformowanej Finlandii powiedział, cytuję, przyjemne wizje Rossstatu. Teraz tak, tutaj zajdziemy to dalej. może ja, zanim znajdziesz takie uzupełnienie do punktu drugiego, rosyjskie firmy naftowe już też nie muszą podawać, jest tam, ponieważ to się cały czas rozszerza, jest coraz więcej firm, które nie muszą podawać danych i nie ma odpowiedzialności karnej, ani jakiejś innej. Bo mamy to nowe prawo, to nowe prawo o firmach strategicznych, które nie są zobowiązane do podawania danych. I uwaga, od marca 2024 roku do tych firm strategicznych zaliczane są także firmy przemysłu spożywczego. Tak, też.
Czyli nie Tak, wiadomo, no ile się niedługo stara będzie produkować. cokolwiek, tak? Są też luki, bo są takie cały czas instytuty jeszcze w Tak, Rosji i tak. rządowe i takie niezależne, które jeszcze coś publikują, a więc coś jeszcze można znaleźć, natomiast faktycznie jeżeli chodzi o pozyskiwanie danych, to z miesiąca na miesiąc jest coraz trudniej. No ale jak zauważył Nowilczenko, ekonomista z Władywostoku, jest jedna branża, o której zapomniano i która cały czas podaje swoje dane i te dane jeżą włos na głowie. Jest to, Pawle, branża funeralna. Tak. Znaczy oni nie rozpatrują samej ilości pogrzebów, które wynikają ze specoperacji, bo tego im nie wolno. Te dane mają być utajnione, natomiast mieszkańcy Rosji, którzy umierają z naturalnych przyczyn, rosyjska branża funeralna twierdzi, że to wzrosło 3,5-krotnie od momentu inwazji. Z naturalnych przyczyn. Tak, no mamy też te zdjęcia z cmentarzy, no różnie można sobie tutaj też pewne rzeczy szacować. Są też nie firmy, tylko są organizacje, które podają właśnie liczbę tych nekrologów, więc pewne straty można mniej tutaj... więcej ocenić. Wracając. Rosstat jest organem państwowym kontrolowanym przez Kreml i od początku wojny na Ukrainie jego szefostwo zmieniało się 3-krotnie. I za każdym razem poprzedni prezes Rosstatu, czy prezeska, odchodzili z powodu braku należytej informacji statystycznej dla parlamentu lub też dla urzędu prezydenta. Następne. Ekonomiści Banku Światowego i MFW bezpośrednio powtarzają obecnie dane Rosstatu, co przypomina takie pytanie prezydenta Putina w czasie konferencji z Nabiuliną. Jaki jest dzisiaj rosyjski PKB? Bo tak to mniej więcej można ująć, dane Rosstatu. Badania akademickie próbujące niezależnie zweryfikować dane Rosstatu, między innymi badając import do Rosji lub eksport z Rosji, nie znajdują absolutnie, ale to absolutnie żadnego związku z danymi Rosstatu. Te same badania akademickie, to już punkt 7, wykazały, że spadek w każdym sektorze rosyjskiej gospodarki wynosi od 60 do 99%. Bezrobotni, przedstawiciele prywatnych firm, pracownicy zwolnieni z powodu zaprzestania działalności przez pracodawców, osoby, które uciekły z kraju albo zostały umieszczone na rządowej liście płac, albo ze względu na prace fizyczne, albo ze względu na gospodarkę czasów wojny, tych danych w ogóle nie ma. One nie istnieją. To znaczy one nie są podawane. Być może są podawane, ale one są znane wyłącznie tylko wąskiemu kręgowi władzy kremlowskiej. Rubel. Rubel nie jest obecnie żadnym przedmiotem handlu, ponieważ ani go nikt nie kupuje, ani nie sprzedaje. Kurs wymiany jest tak samo fikcyjny jak wielkość PKB Rosji czy stopa bezrobocia. Moment, tu taka gwiazdka. Rubel jest stosowany w rozliczeniach na przykład z Węgrami, z Serbią jako waluta rozliczeniowa. Gaz się za to sprzedaje, a z Afryką też jeszcze stosują, jeżeli chodzi o zboże, więc taka mała gwiazdka. Ale zauważ, że ten rubel rozliczeniowy najbardziej przypomina niesławnej pamięci rubel transferowy, tak ponieważ jest tak naprawdę oderwany od prawdziwego kursu rubla. Tak Tutaj taką uwagę warto byłoby dodać. Niewiele krajów kupuje obecnie rosyjskie towary lub usługi, ale nawet rosyjski sektor energetyczno-paliwowy kurczy się, ponieważ jedyni pozostali międzynarodowi odbiorcy rosyjskiej ropy i gazu nie są w stanie zaabsorbować spadku międzynarodowego popytu, a często wymuszają na Rosji rabaty i ceny poniżej cen rynku światowego, co jest również związane z sankcjami. Następny. Putin płaci za to wszystko, by utrzymać spokój rosyjskiego społeczeństwa, utrzymując ogromne deficyty, częściowo finansowane z kurczących się rezerw walutowych,
ponieważ żaden międzynarodowy nabywca nie jest obecnie skłonny zakupić rosyjski dług. A ci, co mogli, to się go pozbyli. Towary objęte sankcjami nie są już importowane do Rosji na jakąkolwiek skalę, dostarczane są w ramach wyłącznie przemytu, dla tego nowego iPhone'a 15 Pro Max można kupić za około $2025 w porównaniu do ceny tego samego iPhone'a $1200 w Stanach Zjednoczonych. Przy czym średni roczny dochód Rosjanina dobrze pracującego wyniósł o przeliczeniu $14 771 w porównaniu do $59 384 w Stanach Zjednoczonych. No i co? Uwaga, rzeczywistość jest taka, że rosyjska gospodarka cierpi poza małą elitą skupioną wzdłuż centrum Moskwy i Sankt Petersburga, którą mogą odwiedzać zachodni propagandyści w rodzaju Tuckera Carlsona. Zachodnie instytucje finansowe i media niezbyt dobrze radzą sobie z opisywaniem tej rzeczywistości. No, prawda jest taka, że nie wiemy, jaka jest rzeczywista wartość rubla, bo jest prawdopodobnie różna w zależności od miasta. Jaki jest faktyczny wzrost PKB, tego też nie wiemy. Jest jasne, że cały ten obraz jest kreowany, gospodarki rosyjskiej jest kreowany po prostu w ramach dezinformacji. No wiesz, jeżeli nie wiemy, jaka jest inflacja, to jeden z najważniejszych parametrów, realna, no to wszystkie inne wskaźniki będą się rozjeżdżać, tak? Jeżeli nie wiemy też, jaki jest faktycznie produkcja, tak. No bo to trochę tyle, ile wpiszą, tyle mają. Wiesz, tak? No, tyle mają, tak? A więc tu wszystkie jak gdyby te wskaźniki w którymś momencie mogą się rozjeżdżać. My cały czas publikujemy jakieś dane, no i to też jest ciężka praca, czyli trzeba to przeanalizować, co podaje Eurostat, co jeszcze podają jakieś tak. instytuty. No i też jak gdyby porównać z informacjami właśnie z gospodarki. Natomiast no tutaj jak gdyby opierać się na tych oficjalnych danych, jeżeli chodzi o tę makroekonomię, nie możemy, czyli te najważniejsze wskaźniki, inflacja i PKB, no to wiesz, no jeżeli deflator jest inny, no to jak możesz poszczególne elementy wyznaczać. Tak? Dokładnie. Tak wygląda sprawa. Prawda. Ale no na koniec... Tak. Jeszcze masz, to tak. Nie, na tym byśmy właściwie zakończyli, bo już zamknęliśmy program. Bo ja jeszcze mam pytanie do Ciebie. No. 2. Jak oceniasz wypowiedź Naryszkina? Chodzi mi o tą wypowiedź, że do Rosji 2000 francuskich żołnierzy według jego danych zostanie wysłanych. Czyli ta osławiona znaczy na Ukrainę Legia Cudzoziemska. Mówię do Rosji, na Ukrainę, przepraszam. Wiesz co, to jest bzdura, to znaczy na pewno są tam francuscy instruktorzy wojskowi, być może wywodzący się z emerytowanych żołnierzy Legii, ale to tak jak ujawnił Scholz, oni pracują jako instruktorzy. Może ich być nawet 2000, wcale bym się nie zdziwił, ale Naryszkin tutaj operuje półprawdami, to znaczy cały czas Macron powtarza, że ci żołnierze są non-combat, czyli nie walczący. I ja myślę, że to cały czas na tym polega. No, są żołnierze, którzy pracują jako instruktorzy, być może pracują jako naprowadzający, służą tam, bo podobno pomagają Ukraińcom w sterowaniu skalpami. I to jest możliwe. To ujawnił sam Scholz, więc to nie jest żadna tajemnica, bo wysypał się i to samo jest z Brytyjczykami. Nie sądzę, żeby tych ludzi było więcej. Przy okazji Francuzi sami poznają, jakie są realia wojny. Na razie żaden z nich nie wrócił w dębowym garniturku, więc jak widać są na tych terenach, gdzie po pierwsze nie ma bezpośredniego ostrzału, a jeżeli nawet, to są bardzo dobrymi fachowcami, bo potrafią jakoś się przed tym uchronić. Także myślę, że jeżeli są, to są na zapleczu i na drugiej linii. Znaczy nie, wiesz co, on mówił o kontyngencie, który jest przygotowywany do wysłania. Nie, to jest w ogóle bzdura, to absolutnie nie. To jest tutaj
tutaj są takie opowieści, no zresztą na co by na litość boską 2000 ludzi, no. To jest, wiesz, no to nawet pół brygada Stanów Rosyjskich. Nie. Tutaj należy na to spojrzeć tak, jak wiesz, instruktorzy, eksperci, nie walczący. Nie sądzę, żeby do tego doszło. Mamy też wypowiedź tego sztabu generalnego w Francji, które ogłosiło, to chyba kolejne jest też podgrzewanie tej atmosfery, przygotowanie się do trudnych bitew. No to my też się szykujemy. Słyszałeś generała Andrzejczaka? Nie słyszałem. No, że jakoś, wiesz, sobie polską tą politykę to oglądam. Trzeba się przygotowywać, bo trudne czasy przed nami, wojna jest możliwa. No i tyle. No. To samo Francuzi, Brytyjczycy mówią to samo. To samo mówią Szwedzi. Także po prostu cała Europa się budzi, staje no nie na nogi. Wszyscy. Scholz co innego trochę. Ach, Scholz, który ma w przemyśle zbrojeniowym Niemiec ksywę grabarz. Więc powiedzmy, no cóż, SPD poniesie druzgocącą porażkę w następnych wyborach, ale Merz mówi już językiem reszty Europy, a to polityk niemiecki. Zdecydowanie, tak jak jego się słucha, no to można by odnieść wrażenie, że dokładnie mówi to, co Macron w tym momencie, to, co Skandynawowie, czy nawet to, co Bałtowie, czy Polacy. Tak, dokładnie, to jest dokładnie to samo. Prawda. Dobrze, Marku, dziękuję w takim razie. Dziękuję również Tobie, dziękuję Państwu. No i do usłyszenia za tydzień. My zapraszamy oczywiście na jutrzejsze wydanie codziennego ekonomicznego przeglądu. Życzymy miłej nocy, dobrego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeśli chcesz wesprzeć autora i konkretny format,